Cześć, jesteśmy w Poznaniu na targach Motor Show 2022, droga do elektromobilności. Ostatni dzień, mnóstwo zwiedzających. Zapraszam na relację. Nagrywamy ten film także dlatego, aby zainspirować młode osoby motoryzacją. W ramach Fundacji Idea dla Ciebie pomagamy młodzieży m.in. w odkrywaniu swojej drogi życiowej, a posiadanie pasji jest ważnym krokiem w tym kierunku. Dlatego zapraszam również na kanał naszej fundacji, do którego link zamieszczam w opisie. Jesteśmy na stanowisku Carling Premium Cars, jest z nami Pan Michał Maliński, witam serdecznie. Dzień dobry. Przychodzi do nas klient, mówi o tym, jaką ma potrzebę, jakie ma marzenie, tak? Mówimy o wymarzonym samochodzie i my takie auto dla niego organizujemy, przygotowujemy, przeprowadzamy cały ten proces tak naprawdę od potrzeby do odbioru i spełniamy to marzenie. To może być Ferrari, które tutaj na przykład stoi, SF90 Spider. Pierwszy egzemplarz w Polsce, hybryda, 1000 koni mechanicznych, najnowszy, najmocniejszy model aktualnie Ferrari. Mamy tutaj tak naprawdę 3 twarze Ferrari, 3 kolory, 3 twarze. Tu mamy V8, 720 koni, model F8 Tributo. Tutaj mamy klasyczne, wolno ssące V12 w modelu F12 Berlinetta. I tutaj wspomniany już SF90. Czy to rozumiem też jest czyjeś marzenie? Mogłoby być. Mogłoby być. Tak, ale mógłby być to na przykład Rolls-Royce, który nam stoi. Jeśli oczekujemy więcej komfortu, no to najwyższa półka. Najwyższa półka. O, to jest samochód dla mnie. Bo on jest jakoś idealnie dopasowany po prostu. Wspaniały, fantastyczny, poproszę. Ile on kosztuje? I jeszcze ten szyberdach i wszystko w nim jest dopasowane po prostu fantastycznie. Nie wysiadam z niego, nie wysiadam. Zawsze chciałam mieć Volvo. To jest samochód dla minimalisty, dla kogoś, komu zależy na elegancji, na klasie. Zapraszam serdecznie. C40 to pierwszy w pełni elektryczny crossover marki Volvo. Według producenta na w pełni naładowanych akumulatorach możemy przejechać 444 km, a przyspieszenie od 0 do setki to 4,7 sekundy. Bagażnik jest całkiem spory, a pod podłogą mamy miejsce na ładowarkę i na kable. Dzięki zastosowaniu świateł pikselowych, jadąc tym samochodem, nie oślepiamy innych kierowców. Dla porównania mamy elektryczne Volvo XC40. Zapraszam do wnętrza. Jest to wersja P8 Recharge o mocy 408 koni mechanicznych, co czyni je najszybszym autem w rodzinie XC40 z przyspieszeniem do setki poniżej 5 sekund. Nie wiem, czy wiecie, ale Volvo zadeklarowało, że do 2030 roku chciałoby całkowicie zrezygnować z produkcji samochodów spalinowych. Jesteśmy w Volvo XC90, samochód bardzo wygodny, oryginalna gałka biegów, monitor wbudowany w deskę rozdzielczą. Jest to jeden z niewielu samochodów na tych targach w wersji 7-osobowej. Jesteśmy w kamperze firmy Renault, jest z nami Pan Dominik Jakubowski, witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy sposób na podróżowanie troszkę inny niż duże kampery. Auto, które możemy użytkować przez cały rok, bo tak naprawdę możemy sobie samochód 6-miejscowy z 4 miejscami do spania. 2 fotele możemy sobie wyjąć, pojechać na kemping, możemy się wyspać, a w ciągu roku możemy fotele w dowolnej konfiguracji na szynach przestawiać, możemy przewieźć duże gabaryty, możemy zrobić auto 2-miejscowe z dużą przestrzenią bagażową. Mamy auto, które możemy podróżować z pełną prędkością autostradową, przy małym spalaniu i możemy nim jechać do każdego miasta. Mamy nietypowy sufit. Nietypowy sufit, mamy 2 miejsca do spania na dole, 2 miejsca do góry. Bardzo dziękuję. Witajcie, jesteśmy na stanowisku Dacia, jest z nami Pani Ewelina Pachita-Żylis. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dacia zdobywa szturmem polski rynek. Co kryje się za tym sukcesem? Przede wszystkim cena. Cena za nowy samochód, każdy może sobie pozwolić na Dacię. Mamy super finansowania z ratami miesięcznymi niskimi, później na przykład z dużym wykupem i tak naprawdę za niewielkie pieniądze możemy mieć już samochód nowy, a niekoniecznie decydować się na używany z niewiadomą przyszłością. Za nami stoi Dacia model elektryczny. Gdyby Pani była uprzejma 2 słowa powiedzieć o tym samochodzie.
Czyli znowu, najtańszy elektryk na rynku, jeśli chodzi o taką ilość kilometrów, którą jesteśmy w stanie przejechać na tym samochodzie, no to jest 305 kilometrów. Do tego możemy sobie go dofinansować, więc wsparcie tego samochodu sięga nawet kwoty 70 000 za nowy egzemplarz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak na niewielki samochód, w środku miejsca jest całkiem sporo, a zobaczymy teraz, jak siądę sama za sobą, ile miejsca mamy w drugim rzędzie. Mieszczę się, jeszcze mam troszkę miejsca przed kolanami, a mam 1,70 m. Jest z nami pan Mariusz Jakimuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka słów o państwa marce. Proszę Państwa, nie wszyscy wiedzą, ale SsangYong to jest najstarsza marka koreańska. Swoje początki datuje na 1954 rok i od początku zajmowała się samochodami terenowymi bądź uterenowymi i też dostawczymi. Natomiast w tej chwili mamy już zupełnie nową erę w historii naszej marki, ponieważ właśnie tutaj na targach poznańskich pokazujemy Państwu pierwszy w pełni elektryczny model naszej marki, czyli Corando Emotion. Model elektryczny zbudowany na bazie klasycznego Corando. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że tak, ma duży prześwit, czyli jest rasowym SUV-em. Dodatkowo ma w standardzie pompę ciepła, która poprawia wydajność grzewczą instalacji pojazdu w zimie. Ma też wyjątkowy, jak na samochody elektryczne, możliwy uciąg przyczepy, bo to aż 1,5 tony. Piękny, duży pick-up. Kilka słów, gdyby pan był uprzejmy powiedzieć o tym samochodzie. Co to za samochód, czym się charakteryzuje? Proszę Państwa, więc nasz pick-up jest wyjątkowy też na rynku, ponieważ po pierwsze tak, jest zbudowany na modelu Rexton, czyli na klasycznym SUV-ie terenowym. Do tego nasz pick-up jest najdłuższy, jeśli chodzi o długość nadwozia na rynku, co skutkuje tym, że mamy bardzo dużo miejsca tutaj w drugim rzędzie siedzeń, więc naprawdę 5 osób może wyjątkowo komfortowo podróżować. Samochód jest też bardzo cichy wewnątrz, ponieważ, tak jak powiedziałem, był zbudowany na Rextonie, więc jest to komfortowy bardzo samochód. Do tego też najdłuższa przestrzeń bagażowa w klasie pick-upów oferowanych na polskim rynku. Bardzo panu dziękujemy. Życzymy Dziękuję. samych sukcesów. Zapraszam do Skywella, nowej marki, która chce podbić polski rynek. Samochód Skywell ET5 jest pełnowymiarowym SUV-em produkcji chińskiej. W najbliższym czasie ma być dostępny także na polskim rynku. Długość całkowita tego auta to 4,7 metra, a jego szerokość to 1,9. Za elektryczny napęd odpowiada silnik o mocy maksymalnej 204 koni mechanicznych i momencie obrotowym 320 Nm. Przyspieszenie do setki zajmuje mu 9,6 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 150 km na godzinę. Według producenta zasięg Skywella to 520 km. Napęd jest tu tylko na przednią oś. Skywell ma konkurencyjną cenę. Wersja podstawowa to koszt 199 000 zł, a prezentowany tutaj całkiem nieźle wyposażony model kosztuje 224 900 zł. Ponadto producent oferuje 8 lat gwarancji lub 150 000 km. Zobaczcie, ile miejsca mamy z tyłu. I myślę, że spokojnie zmieściłyby się tu 3 foteliki dziecięce. Fajny. Taki mięciutki. Dzięki dużemu rozstawowi osi sięgającemu 2,8 metra auto oferuje przestronne wnętrze z całkowicie płaską podłogą w drugim rzędzie. Samochód sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie, wnętrze wydaje się być solidne i komfortowe. Bagażnik wygląda na ogromny. Myślę, że jest to dobry samochód na wypady z rodziną. Ma też całkiem dużo miejsca pod podłogą. Zapraszam do taksówki elektrycznej. Jest z nami pan Karol Modrzejewski. Witam serdecznie. Witam.
kilka słów o naszych targach dzisiaj. Jasne, w tym roku pojawiliśmy się na Poznań Motor Show z marką LVC. Marka LVC jest to marka produkująca od 2018 roku London Cuba. Mamy już wersję elektryczną londyńskiej taksówki. Auto, które prezentujemy, ma baterię o pojemności 32 kWh. Napędzana jest oś tylna silnikiem elektrycznym o mocy 150 koni mechanicznych. Natomiast cały układ wspomagany jest przez range extender, który wydłuża nam całkowity zasięg pojazdu do 512 km. Natomiast na samym prądzie bezgłośnie przejedziemy od 100 do 125 km w samym mieście. Pojazd wyposażony jest w przestrzeni pasażerskiej w 6 miejsc siedzących. Mamy rampę do wjazdu dla osób na wózku oraz specjalne 4 punkty mocowania dla wózka inwalidzkiego. Proszę powiedzieć, czy możemy się gdzieś przejechać taką taksówką? Oczywiście możemy przejechać London Cubem w Warszawie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się jeździ tym samochodem, zapraszamy do Warszawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Na targach poza samochodami elektrycznymi mamy również motocykle elektryczne. Jest z nami Paweł, witaj. Cześć, jestem Paweł z Carbon 2. Zajmujemy się importem motocykli Zero oraz Super Soko. Gdyby ktoś był zainteresowany kupnem takiego motocykla, gdzie możemy go dostać w Polsce? Aktualnie mamy 4 punkty dealerskie w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i w Katowicach. A jak wygląda eksploatacja motocykla elektrycznego? Eksploatacja motocykla elektrycznego sporo różni się od standardowego spalinowego motocykla, ponieważ nie mamy żadnych wymiany olejów ani nic takiego. Jedynie co nas interesuje to płyn hamulcowy, klocki i tarcze. Raz na jakiś czas trzeba również zajrzeć w pasek napędowy. I to wszystko. Super. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Targi się skończyły, wychodziliśmy, spotkaliśmy Pana Adama. Witam serdecznie Panie Adamie. Witam. Czy pokusiłby się Pan o 2 zdania podsumowania targów w Poznaniu? Po 2 latach to naprawdę mega rzecz, spotkać się z ludźmi, popatrzeć na samochody, powąchać, bo wiele z nich można było odpalić. Ale wiecie, zabrakło mi na przykład grupy Volkswagena, zabrakło mu wielu wystawców i tak obserwuję, że byli raczej car dealerzy, którzy mieli swoje auta, gdzie niechętnie wpuszczali ludzi do tego, żeby tam sobie poklikać, pobawić się, więc tego mi zabrakło, natomiast cieszmy się tym, co mamy. Mam nadzieję, że za rok o tej porze będzie to 3 razy więcej, bo tego oczekiwałem. A jeżeli chodzi o samochody elektryczne? Samochodów też nie było zbyt wiele, natomiast pojawiły się już stacje do ładowania, stacje na przykład dla serwisów samochodowych. To jest ważna rzecz, bo myśląc o rozwoju swojego serwisu, trzeba pamiętać, że będą się pojawiały elektryki, więc była taka fajna stacja 22 kW z prądem zmiennym, z prądem stałym, gdzie można podpiąć sobie elektryka podczas naprawy. Super. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Jeżeli podoba Ci się ta tematyka, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę oraz podzielenia się Twoją opinią w komentarzu. Będzie to dla mnie dużą motywacją do tworzenia nowych treści.